Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale aranżacji wnętrz. Witam Was jak co tydzień, ale w sposób szczególny, bo po pierwsze wróciłem na swoją kanapę, po drugie no jest koszula, powinienem jeszcze binder zaciepnąć na tą okoliczność, binder, uwaga, tłumaczę, krawat, ponieważ odcinek szczególny, który Wy stworzyliście. Zadaliście mi mnóstwo pytań, dlatego będzie pierwsze Q&A, pierwsze, może ostatnie, zobaczymy jak Wam się ten format spodoba. Mnóstwo pytań różnych o pracę projektanta, jak nim zostać, pytań osobistych, sporo dziwnych, ale tych nie będę omawiał, bo to wyszedłby stand-up. Pytań szczegółowych na temat rozwiązań różnych, jeżeli chodzi o aranżację wnętrz. Na końcu opowiem Wam trochę o sobie, ale przede wszystkim o pracy zawodowej i w internecie. Nie osobistej, bo po pierwsze nie jestem celebrytą, a nawet gdybym nim był, to nie do końca chciałbym się chwalić życiem osobistym. Odpowiem na większość Waszych pytań, nie wszystkie, bo tak jak mówię, pierwsze były niektóre dziwne, po drugie taki nick tarankalowy zadała ich mnóstwo. Odpowiem na Twoje pytania, ale nie wszystkie, bo po prostu to byłby odcinek tylko z Tobą. Ok, dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podoba, czy chcielibyście więcej. Jeżeli tak, to piszcie też pytania w komentarzu, to później stworzę następny odcinek, jeżeli będzie takie Wasze życzenie. Pierwsze pytanie, nick kgmy17w.pl. W jaki sposób robi się wycenę projektanta, ekipy wykończeniowej? Słuchajcie, pytania są różne, losowo je dobierałem. W jaki sposób? Różnie projektanci wyceniają swoją pracę. Najprościej jest powiedzieć od metra kwadratowego. I ja tak robię, że mówię od metra kwadratowego od do jakiś przedział. To nie jest tajemnicą, jakie są mnie kwoty, bo ktoś wejdzie do mnie na stronę, to odszuka mniej więcej, średnio to jest 230-250 zł za metr kwadratowy. Czym mniej tych metrów kwadratowych, tym wyższa jest ta cena. Nie biorę akurat projektów poniżej 40, no 45 zazwyczaj, ale czasem 40 metrów zrobię taki projekt. Pojedynczych pomieszczeń nie biorę. I większość projektantów tak ma. Ceny są różne u projektantów, bo mogą kosztować 150 zł, a są tacy, co biorą po 400 zł. Jasne. Jeżeli chodzi o fachowców, różnie to wyceniają. Jeżeli mają projekt, no to wtedy co do złotówki powinni wyliczyć, no bo mają projekt, widzą stan faktyczny, ile mają do zrobienia gładzi, instalacji, płytek i tak dalej. Jeżeli tego nie mają, to zazwyczaj gdzieś, i to jest korzystne, prawdę mówiąc, wyliczają to na czas, że będę tutaj miesiąc czasu przez 2-3 osoby, chcemy zarobić po tyle proszę zapłacić. Tak to wygląda. No ale to różne firmy wyceniają. Drugie pytanie. Czy prysznic typu working jest praktyczny, czy lepiej tradycyjny? Jak mówiłem już w jednym odcinku o błędach łazienkowych, jest praktyczny, to znaczy tam mówiłem inaczej, ale jest praktyczny, ale musi być większy. To nie może być ścianka 80 cm, 70 cm, bo będzie się chlapać, no i od razu umyjecie całą łazienkę. No to w sumie jest praktyczny, bo 2 w 1 macie. Druga rzecz, weźcie pod uwagę, że jest chłodniej. Jak się kąpiecie przy kabinie szybie typu walk-in, to jest trochę chłodniej, w tej kabinie jest cieplej, no ale kiedyś z tej kabiny też wyjść trzeba. Ja będę starał się szybko omawiać, no bo to jest 30 punktów, tak więc chciałbym ja na jak najwięcej odpowiedzieć, a nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał wiecznie, bo się zanudzicie. Anika Only Mom zadała takie pytanie. Meble z BRW, tak czy raczej unikać? Głównie chodzi o meble do salonu. Nie powiem złego słowa na meble z BRW, bo sam mam, ale to nie dlatego, że sam mam, kupiłem i chwalę. Chwale są dobre, są solidne za rozsądne pieniądze. Pewnie każdy miał, dajcie znać, ale myślę, że każdy miał jakieś doświadczenia, tak jak meble z IKEA, tak jak z BRW, tak jak z innych firm, ale ogólnie ja jestem zadowolony, nawet bym powiedział, że bardzo z tej firmy. I tarankalowe zaczyna się. Czy kafle w mieszkaniu bez podłogówki to bardzo zły pomysł? Czemu miałby być zły? Nie, no jest ok, jest w porządku. Dobra, no, taki przykład, na południu Europy, tam w większości są płytki, jasne, jest cieplej, tak więc weź pod uwagę, że mnie to nie przeszkadza. Mam dosyć dużo płytek w domu, mnie to nie przeszkadza, ale w zimę, jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego, to może być chłodniej od tej podłogi. Kapcie należy ubierać i tyle. Ale tak, ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Płytki są bardzo solidne, mówię o Gressie, bardzo solidne. Piąte pytanie Ewelina zadała. Co Twoim zdaniem nie wyjdzie z mody? Są jakieś pewniaki?
No po pierwsze, wiecie, po co patrzeć na to mody i te trendy, ale jeżeli chcesz czuć się spokojnie, że to, co urządzisz, będzie ponadczasowe, to postaw na tradycję, ale przede wszystkim na materiały, na drewno, na solidność tych materiałów, raczej jaśniejsze kolory niż ciemniejsze, raczej stonowane, bo jeżeli zrobisz pstrokatę, coś co teraz jest modne tak naprawdę, to z czasem może się to znudzić. Materiały solidne i naturalne. I to sprawdzi się i sprawdza się od lat. Marmur wraca non-stop. Ewelina też zadała pytanie, dobrze zrobione sztuczne kwiaty, je czy ble? Raczej to drugie dla mnie, sztuczne to sztuczne. Chociaż wiem, że ładnie wyglądają i naprawdę można się nabrać na to, ale patrzę to po prostu pod innym względem, trochę ekologii, trochę tego faktu, że to po prostu oszukuje coś innego. Kolejne pytanie od Eweliny. Dowiemy się więcej o Tobie, wiek, skąd pochodzisz i tak dalej. I to było takie jeszcze normalne pytanie, jeżeli chodzi o mnie osobiste, tak więc odpowiem. Jestem Marek Suchocki, wyglądam na 60 lat, bliżej mi jednak już do 50, po 40 jeszcze, do 50, a czuję się na 25 lat. A skąd pochodzą? To nie słyszysz, Kaj, skąd ja jestem? Śląsk. Pochodzę tak naprawdę z Wodzisławia Śląskiego, także spod czeskiej granicy, ale mieszkam w Rudzie Śląskiej. Ok, zdradzić szczegóły do projektu, który na zawsze zostanie w Twojej pamięci. Wiecie co, jest kilka takich projektów z różnych powodów. Jeden na przykład lata temu, ja projektuję już 20 lat na pewno i to było zazwyczaj taki luksus. Ludzie brali projektanta, ci co mogli sobie na to pozwolić. I pamiętam po kilku latach, niewielu, 4-5 latach może mojego projektowania, poprosił mnie o pomoc górnik. I to mi wtedy dało tak do myślenia, że po pierwsze każdy chce żyć ładnie i fajnie w mieszkaniu, po drugie na wielu osób już na to stać. No bo usługi projektanta, sorry, ale tak jest, to jest jakiś zbytek, no bo można samemu sobie poradzić, tak? Jasne, oczywiście jesteśmy potrzebni, jesteśmy użyteczni, ale jak ktoś będzie chciał, to sam sobie poradzi. To jest jedno, drugie, pamiętam taki pałacyk, który robiliśmy, trzecie to pamiętam klientkę, której nie zapomnę, o tak powiedzmy. Na przykład był taki, jak robimy wizualizację, czasem kołdra jest taka zafalowana, to usłyszałem, że kołdra musi być idealna, bo ona zawsze ładnie ściele łóżko. Albo, że jest leworęczna i metaliczka musi być po lewej stronie umywalki. Tak więc takich klientów też się pamięta. Teraz mam bardzo skończony już projekt, bardzo fajny w Anglii, gdzie też bardzo dobrze go wspominam i bardzo fajny, ciekawy projekt. Tak więc chyba każdego roku jest taki klient, którego zapamiętam, czy projekt, który zapamiętam. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie? Również Ewelina zadała to pytanie. Powiem szybko, to, że mam elastyczny czas pracy. Tak naprawdę ja w dużej mierze zajmuję się dziećmi pod względem tu przedszkole, tu szkoła, tu zakupy i tak dalej. I ja sobie dostosowuję, tak? No bo tak naprawdę siedzę w domu lub w biurze, projektuję albo spotykam się z klientem, no to wtedy jak spotykam się z klientem, no to jest jakiś czas umówiony i koniec. Ale tak, no te konsultacje teraz, które mam, to też troszeczkę zajmuje, bo możecie konsultować ze mną jakiś problem, tak? Wchodzicie do mnie na stronę, wybieracie datę, dzień, godzinę i ze mną porozmawiać. No to też wtedy, jak już zamówicie sobie taki termin, no to ja już jestem zobligowany. Ale tak to mam elastyczny czas pracy, a z drugiej strony ja siedzę w domu, robię projekt albo coś innego, do internetu nagrywam film i jest konsultacja, wchodzę na konsultację, oczywiście trochę wcześniej się przygotowuję, później też tam podsyłam różne rzeczy i jest. Zresztą zachęcam. Silver Brief zadała pytanie, my się już tak trochę poznali na Instagramie później. Jak można się zgłosić do Ciebie po porady albo zlecić zaprojektowanie czegoś?
Bardzo prosto, mareksuchocki.pl jest strona, jest formularz kontaktowy, możecie napisać. Tam są też tylko, jeżeli chodzi o projekt, tak? Jeżeli chodzi o poradę, to po prostu wybieracie sobie zakładka konsultacje wnętrzarskie, wybieracie sobie datę, godzinę, opłacacie oczywiście, czy chcecie na 30 minut, czy na 60 minut, podsyłacie mi na maila jakieś rzuty, zdjęcia, jeżeli jest taka potrzeba. I spotykamy się, rozmawiamy. Tak więc mareksuchocki.pl. Tak jest najlepiej i tam już wyszukacie kontakt do mnie lub te konsultacje. Pytanie, które ja sobie dopisałem, także będzie więcej niż 30 pytań, będzie chyba 32. Kiedy zgłosić się po projekt? Dlatego zadałem to pytanie, bo dzisiaj miałem telefon, pani z Anglii również chciała projekt, tak naprawdę za miesiąc już chciała tam mieszkać, w tym mieszkaniu. A gdzie remont, a gdzie moja praca, która też trwa. Mieszkanie to było 77 metrów, zazwyczaj około 2 miesięcy takie coś wykonujemy. No i druga rzecz, że też ja mogę mieć nawał pracy, tak? Zazwyczaj, brzydko powiem, wcisnę daną rzecz, ale jak komuś bardzo zależy, ale to też nie chodzi o to, żeby na wariata robić. Tak więc po prostu zgłoście się wcześniej, najlepiej 3-4 miesiące przed, nawet 5 miesięcy, jeżeli skomplikowany duży projekt i dom, czy remont, przed chęcią zamieszkania w danym mieszkaniu. I fachowców poszukajcie. Silver Belief, ależ masz ten nick, Silver Fail. A drugie, jak zaorać urząd w Gliwicach. Tak, pisaliśmy na ten. To wiesz co, no prywatnie tam jeszcze ci dopiszę. Marlena Lubryka, Plekan, zadała pytanie, jak rozpocząć pracę projektanta, od czego zacząć? Chciałabym się przybranżowić. Możliwości jest sporo. Oczywiście są studia architektura wnętrz. Zachęcam, polecam, bo poznasz teorię, ale poznasz też programy, powinnaś przynajmniej poznać. Są też kursy, dużo jest kursów. Jest mój kurs, na przykład projektowanie kuchni, ale właśnie jak zostać tam, to jest jak zostać projektantem i na podstawie kuchni pokazuję jak się projektuje, bo to jest najbardziej skomplikowane pomieszczenie. I też tam omawiam akurat to, jak rozmawiać z klientem, umowa projektowa, jak podpisać i tak dalej. Ale jest dużo innych kursów w Polsce, z których można skorzystać i są dobre. Ale przede wszystkim interesuj się, oglądaj Instagramy, Pinteresty, co jest aktualnie modne, co się podoba i zgłoś się do biura na praktyki. Bo to, że skończysz studia, to, że skończysz kurs, nauczysz się programu, to jest fajnie, to jest plus, bo to też już wtedy uczy bawienia się, ustawiania tego wszystkiego, to jest super, ale zgłoś się chociaż na krótki okres na praktyki i na staż, bo to ci dużo więcej da praca z klientem. Wszyscy w sumie pracujemy z ludźmi i wiemy, że to czasem nie bywa łatwe. I wtedy zobaczysz, czy naprawdę to chcesz robić. Tarankalowe. Kolejne pytanie. Czy warto wymieniać grzejniki od deweloperów? Zazwyczaj nie wymieniam. W łazience one nie są najpiękniejsze i czasem ze względu na wygląd, ale jeżeli one są dobrze przeliczone, a uważam, że oni dobrze przeliczyli, jeżeli chodzi o moc grzewczą na dane pomieszczenie, zazwyczaj są panelowe. Nie. Można też je przemalować zawsze, jak ci, albo ażurem zasłonić, jak ci się nie podobają wizualnie, ale nie wiem, nie wymieniałbym i nie wymieniam. Tak samo tarankalowe, jak zagospodarować przestrzeń przy oknach do podłogi. Oczywiście firanka zasłona to jedno, ale jeżeli nie o to ci chodzi, siedzisko na przykład zrobić. To bardzo fajnie wygląda, jest praktyczne, jest wygodne, ławka jakaś, tak, do leżenia. Jak zagospodarować średniej wielkości balkon? Również tarankalowe pytała, dlatego mówię, mógłbym odcinek tylko z nią zrobić. Na konsultację zapraszam. Jak zagospodarować przedostatni odcinek? Zobacz, tam jest właśnie o tym, jak urządzić balkon w bloku. Jak sensownie wyznaczyć strefy w pomieszczeniu gospodarczym i spiżarni? A po co to chcesz robić? Wiesz co, no pralnia w pomieszczeniu gospodarczym i spiżarni. Jeżeli masz gospodarczy, jeżeli masz pralnię, no to zrób sobie miejsce na płyny, na tego typu rzeczy, mopy i na jakieś brudne rzeczy, czyli oddziel czyste rzeczy od brudnych. I tyle. W spiżarni w zależności jeszcze jak duża, czy lodówka się tam mieści, ale też bym podzielił to raczej na przyprawy, jakieś słoiki, tak, sypkie rzeczy w ten sposób. Myślę, że to każdy dobierze po swojemu. No słuchajcie, już 15 pytań za nami.
16. Taran kalowy, a jakżeby inaczej. Małą kuchnię blatu roboczego mniej niż 2 metry. Czy warto bawić się wysuwane blaty? Tak, warto się bawić, bo te 2 metry takie pustego blatu to jest naprawdę takie minimum, które powinniście mieć. Jak będziecie mieli mniej, ja wiem, że ludzie mają mniej, to się wkurzają. No i tyle. Jeżeli masz możliwość zrobienia tego blatu wysuwanego, no to bardzo fajnie, no to zrób to. Beatanie. Mam 2 okna w salonie, oddalone od siebie ścianką o 80 cm. Czy zrobić jeden wspólny karnisz? Ja pewnie bym tak zrobił, bo zasłony firany dają efekt elegancji, ekskluzywności, czasami zależy jakie je zrobisz. I tak w całości połączone ładniej to wygląda, ale to trochę zależy od wystroju. 80 cm nie jest to dużo, pewnie bym zrobił jeden karnisz. Nawet z praktycznego punktu widzenia lepiej by mi było. Wojtkowicz Marika. Jak sprawdzić, który blat laminowany jest tym wytrzymałym, odpornym od tego słabszego? No, nie wiem, czy ktoś Ci da możliwość sprawdzenia, że będziesz miała blaty, nie wiem, typu w sklepie jakimś tam dużym albo w studiu kuchennym i żeby dziurawić, plamić i tak dalej. Ale laminat ogólnie jest bardzo wytrzymałym materiałem. To jest najtańszy materiał, a naprawdę bardzo solidny. Gorące rzeczy mogą zrobić ślad, to fakt. Można zniszczyć uderzając nożem, no ale to nie rzucajcie się nożami w domu, to będzie ok. Ja wiem, że latające talerze przyszłością stołówek, ale no jak się kłócicie, to po cichu. To znaczy głośno, ale nie rzucajcie niczym. I to wytrzyma na lata, naprawdę wytrzyma na lata. Myślę, że każda firma, która, nie będę wymieniał teraz firmy, ale która jest w Polsce dostępna, każda normalna firma jest ok. Raczej patrzyłbym, czy jest to zalaminowane w całości, czyli ten przód, czy ma tak zwany taką rynienkę pod spodem z silikonu, że ta woda jak będzie leciała, to żeby skapywała. I tylko o to chodzi. Czy odkryte półki na wino w kuchni są praktyczne? Nie. Ale ładnie ładnie wyglądają, podobają mi się i ja bym zrobił. Nie są praktyczne, no bo trzeba kurz ścierać. I jak ja jestem facetem praktycznym, faktycznie uważam, że powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby się nie narobić w przyszłości. Tak też uważam, że nie możemy zrobić wszystko sterylnie, tak żeby mieć święty spokój po pracy, tylko położyć się. Nie, dla oka też coś musi być. To musi być fajne mieszkanie, bo co z tego, że zrobisz wszystko na jedno kopyto, by było prościej, jak później nie będzie Ci się to podobało. Mnie akurat się to podoba i uważam, w przyszłym, to znaczy mam taką małą winniczkę na 100 butelek, ale w garażu. Niestety nie mam winniczki osobnej. Takie życie. Ale kiedyś zrobię sobie w kuchni też. Na te kilka takich szczególnych butelek. Jaka tkanina obiciowa na meble przy zwierzętach? Puchaty kotek. Do fryzjera z nim. Będzie spokój. I się nie będziesz martwiła, żakard sobie położysz. Nie, no żakardu to kurde, zaraz pociągnie, bo nawet jak kudłaty, to paznokcie dalej będzie miał. Welur. No ogólnie welur jest bardzo dobry, czyli coś, co ja mam tutaj. On się sprawdza, łatwo go wyczyścić, łatwo z niego sierść odkurzyć czy zebrać. Są specjalne też tkaniny dla zwierząt. Pytaj w sklepie albo u tapicera. Mój ptysiu miętowy. Super nick. Rodzaj lub element wystroju wnętrz, który nigdy nie wychodzą z mody. To już troszeczkę wspomniałem na ten temat. No to niestety nie można iść za bardzo w awangardę, czyli w bardzo krzykliwe jakieś rzeczy, odjechane. No bo to wtedy prędzej czy później wyjdzie z mody. Ale druga rzecz, co z tego, jeżeli Tobie się będzie podobało, to mi w nosie, żeby nie powiedzieć inaczej, czy to wyjdzie z mody, czy nie wyjdzie z mody. No, jeżeli weź w ten sposób, remontujesz mieszkanie, jeżeli robisz u projektanta, masz wizualizację, wyobrażasz sobie, czy ja za 5-7 lat dalej będę się z tego cieszył. Dużo osób pyta mnie o moje mieszkanie, o mój dom, ja powiem tylko tyle, mam go fajnie urządzony, nowocześnie z domieszką klasyki, ale nie, to nie jest model classic i nadal mi się podoba, a 9 lat już tu mieszkam. I nadal mogę spokojnie przez 5 lat mieszkać i chyba o to chodzi. Chociaż żona mi tłumaczy, że remont już musi być. Wiem, że przegram. Chociaż mam tak w naszym małżeństwie ostatnie słowo. Tak jest, kochanie. No, dobra. Mój ptysiu miętowy zadał kolejne pytanie. Jaki kolor materiał na kuchnię położono przy dużym, wielkim oknie od południa?
Kolor, no to w zależności, no to nie odpowiem jaki kolor, no bo nie wiem jaki masz tam w mieszkaniu, w domu prędzej, jak duże, od południa, ale powiem Ci, na co zwróć uwagę. Jeżeli dasz sobie materiał, fornir lub lakier, to słońce będzie świeciło, mimo że mówią, że to jest odporne na UV i tak dalej. Odporne na UV. Zmieni Ci się ten kolor. Fornir to jest takie naturalne drewno, taka cieniutka warstwa naturalnego drewna, a lakier no to lakier i on niestety zmieni kolor. Musisz mieć to świadomość, bo to, że zmieni kolor, to nic złego, tak? Naturalne drewno naturalnie się starzeje i zmienia kolor. Weźcie merbał na podłogę, to za niedługo będziecie mieli całkiem inny kolor niż na początku. I tylko tyle bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o materiały, a kolor, no to wolność, no. Krawczyk Justyna zadała pytanie, czy tynki dekoracyjne są w modzie, czy to już raczej przeszłość i stawia się na gładkie ściany? Nie, żadna przeszłość, wręcz uważam, że za niedługo będzie na nowo coraz więcej tego, bo widzę to po targach wnętrzarskich, jak na przykład teraz dajemy strukturę cienki taki kamień, jest to cholernie drogie. No i właśnie jest to cholernie drogie, to pewnie zastąpi to tynk, albo tynki betonowe przecież od lat mamy, tak? Pewnie się pytasz o typu trawertyn czy stiuk, to wyszło z mody i myślę, że jeszcze, nie wiem, ale 5 do 10 lat stiuk szczególnie, bo trawertyn może szybciej, nie będzie się pojawiał tak chętnie, jak się pojawiał 15 lat temu. No, bo prędzej teraz dajemy spieki czy faktycznie marmury, a nie stiuk. Ale tynki nie wyszły z mody. Są i będą w modzie. Teraz po prostu więcej faktycznie gładzi robimy, ale to nic nie znaczy. Taki nick, dom numer 354 i Skorupeczka zadała podobne pytanie, czy we wszystkich pomieszczeniach w domu powinien być ten styl? Nie, no słuchajcie, ja nie wiem, kto opowiadał takich bzdur. To znaczy, widziałem, słyszałem, czytałem. Zobaczcie, robicie mieszkanie, dom i często pokój dziecka jest inny, odjechany, jakiś właśnie kolorowy i tak dalej. To się nie trzyma reszty pomieszczeń. Bo po co ma się trzymać? Masz pomieszczenie zamknięte typu łazienka, typu sypialnia. Ja już kiedyś wspominałem o mojej przyjaciółce. Ma piękny dom w stylu loftowym. Sporo betonu, ciemnych kolorów, ale swoją sypialnię ma takim stylu indyjskim. Ja jestem zakochany tam, po prostu jak to widzę, no rewelacyjnie to sama zrobiła. Super to urządziła i całkiem inny styl. I wręcz fajnie, bo ma swój taki azyl. Tu ma nowocześnie, loftowo, jest fajnie, a tam ma po prostu całkiem coś innego, przechodzi do innej bajki. Jeżeli chcesz biuro, sypialnię, pokój dziecka zrobić inaczej, proszę Cię bardzo. Część otwarta, salon, kuchnia, hall, raczej trzymajmy się tego samego. To znaczy nie raczej, no chyba, że robisz eklektyzm. Ale to uważaj, bo to nie jest proste. Raczej sugerowałbym, wracając jeszcze do tego, czy czasem coś nie wyjdzie z mody, albo się nie opatrzy, nie znudzi, raczej tą część otwartą, bardziej stonowaną i jedną ręką jakby ciągniętą, ale szersze zamkniętych pomieszczeń nie musi być w tym samym stylu. Czy istnieje jakiś sposób, by woda sama spływała ze ściany pod prysznicem? To znaczy, nie wiem dokładnie o co chodzi, że po ścianie, no tak, kiedyś robiłem taki wodospad w domu, ale to był zbiornik na dole metalowy, pompka ogrodowa wsadzona, dysze u góry zrobione i ta woda fajnie sobie spływała po kamieniach takich. Taki po prostu jeszcze nie było popularne, bo teraz można kupić wodospady do domu, a wtedy sami to zrobiliśmy. No jest to, nie wiem czy o to Ci chodzi, no bo jasne, jeszcze możesz rączkę z prysznica wziąć, będzie spływała woda sama po ścianie. Widzisz, dwa sposoby. Breczix. Jak subtelnie mieszać style wykończeniowe, żeby nie przedobrzyć? No to nie jest proste, pewnie nie odpowiem w minutę. Podpowiem tylko tyle, że powinny się nieraz dany element powtórzyć, dany kolor, dany materiał, żeby nie wyszło w ten sposób, że tu masz jeden styl, tu masz drugi styl, tylko dlatego, że zabrakło Ci pieniędzy albo materiałów i zrobiłeś w czymś innym. Tak więc szedłbym w tym kierunku. A tak to trudno troszkę odpowiadać, bo to już idziemy właśnie trochę w eklektyzm, jeżeli chcesz pomieszać style. Łączyłbym na różnych ścianach po prostu dane kolory, dane materiały. Skorupeczka. Czy dobrze wygląda łączenie ze sobą styli w jednym pomieszczeniu? Krótko na temat, tak, eklektyzm.
321 Asias 123, taki nick. Czy warto układać panele w kuchni? Ktoś mi może teraz zarzucić, że zmieniam zdanie, ale tak, zmieniam zdanie, bo w jednym, dwóch odcinkach tych początkowych mówiłem, że panele do kuchni to nie bardzo. To nie bardzo. I dalej powiem, to nie bardzo. Chyba że są solidne, porządne, bo są teraz wodoodporne panele. Mówię o panelach laminowanych, tak? Bo winylowe ogólnie są wodoodporne. Panele laminowane z dobrej klasy, nie będę wymieniał marek, żeby inne się nie obraziły. Dobrej klasy, ale napisz do mnie, to Ci odpowiem. Dobrej klasy wytrzymają. Niestety dobrej klasy równa się droższe. Droższe to mówię takie za 120 zł to już chyba takie minimum. Kumila, piekarnik na wysokości. Tak czy nie? Tak, jak najbardziej tak. Chyba że bardzo mało gotujesz, nie masz miejsca na drugi słupek, to czemu, no, słuchaj, jeżeli ty raz na miesiąc albo 2 razy w miesiącu się schylisz do piekarnika, to nic się nie stanie, ale jeżeli to jest twój chleb powszedni, że robisz chleb powszedni w piekarniku, to lepiej na wysokości, bo wygodnie jest, tak? Nie musisz się tak schylać, pochylać, łatwiej wyciągnąć coś z tego piekarnika. Jestem na tak, pytanie, czy masz na to miejsce. I teoretycznie tu mam 30 pytań, ale chyba 31 albo 32 było zadanych. Starałem się szybko odpowiedzieć. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony, że uzyskał odpowiedź. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej. Miałem jeszcze o sobie coś powiedzieć. Powiem tak, o mnie to krótko. Jestem Hanys, to wiecie, czyli lubię tradycję, kocham rodzinę, kocham pracę. Mam to szczęście, że wszystko mi się to tak łączy i uzupełnia. Jeżeli chodzi o pracę, super zawód, projektant wnętrz, naprawdę spotykam się z ludźmi, ale mam też czas, że robię sam, siadam przed komputerem, jestem. Od kilku tych lat, 2-3 lat, zaczęło się od Facebooka, gdzie tam w rok 50 000 subskrybentów przybyło i ja napisałem bardzo dużo artykułów, w życiu już pewnie ponad 200, sporo ich Onet opublikował i w pewnym momencie stwierdziłem, że ludzie przestają czytać artykuły i mówię, kurde, a może ten YouTube? Powiem Wam, że długo się przełamywałem. Tu siedziałem, nagrałem pierwsze 3 odcinki, tam w przeciągu kilku dni, bo jak ja się męczyłem, jak przed nagrywaniem. I montowanie tego wszystkiego. Z początku kilka odcinków, 4-5 odcinków montował mi to ktoś inny. Teraz wszystko ja robię. Nagrywam sam teraz, nastawiam kamerę i tak dalej. Siadam, nagrywam, oczywiście sobie przygotowuję wcześniej różne sprawy, później sam montuję. To jest teraz super frajda. Moja praca projektanta połączona z takim internetem, bo i na Instagramie, na TikToku jestem i tutaj przede wszystkim i Facebook oczywiście, tak? I Pinterest. Tak więc sporo. To jest fajna sprawa, bo dzięki temu spotykam się z wieloma osobami. Kurde, no rewelacja. Ja już kiedyś myślałem, serio mówię, a mam od 2005 roku swoją działalność założoną i kiedyś pomyślałem, kilka lat temu tak naprawdę, kurde, chyba pójdę do kogoś się zatrudnić, bo ja lubię spotykać się z ludźmi. A jak praca projektanta, raczej no, spotkasz się raz na tydzień z klientem i tyle, tak? A teraz dzięki temu, po pierwsze, że jestem zapraszany do różnych firm, na różne eventy, to spotykam nowych ludzi, ale to z Wami rozmawiam. To jest naprawdę super, bo ja każdy komentarz czytam, nie na każdy odpisuję, ale większość, myślę, że w 80% odpisuję, tak samo na wiadomości, które wysyłacie do mnie. Padło pytanie, dlaczego czarna koszulka? Wiele razy padało pytanie, skąd ta czarna koszulka, dlaczego czarny t-shirt noszę? No wiecie, czarny wyszczupla, no niestety. W pewnym wieku już człowiek musi oszukiwać wzrok. Ale nie, ogólnie lubię monokolory. Czarny, biały, niebieski, szary i zazwyczaj noszę t-shirty lub koszulę. Jak widać, koszulę też i lubię nosić koszulę. Bez bindera, ale krawata, ale lubię. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał.
Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli macie jeszcze pytania do tych pytań, które powiedziałem, napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie inne pytania również, słuchajcie, zapraszam Was do mnie na konsultację, jeżeli chcecie. Jest e-book napisany, który o urządzeniu łazienek wnętrz, kurs projektowania wnętrz dla tych, którzy chcą zostać projektantem, czyli kurs jak zaprojektować kuchnię, a tam jest przy okazji właśnie o tym projektowaniu wnętrz na tej podstawie. Kalkulator, jak wyremontować łazienkę, to znaczy kalkulator remontu łazienki. To jest super sprawa, bo tam sam Ci podpowiada, co musisz jeszcze dokupić, jeżeli wybrałeś dany element, a inne pozycje znikają. Wybrałeś kabinę prysznicową i odpływ liniowy, to brodzik już Ci zniknie, tak? Ale dodatkowo dojdzie Ci inne zabezpieczenie, folia przeciw wodzie i tak dalej. Super sprawa, bo wtedy już nic się nie zaskoczy. Zapraszam do mnie na stronę mareksłocki.pl. Dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę, bo to niestety karmi YouTube, algorytm YouTube'a. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!